No nie, wolę, tam jest sprawdzona trasa bardziej chyba. Czy tędy ryzykujemy? Tak jakby nie urwij koła. Od tego zacznijmy. Dobra, bez przesady. Tak jakby trochę fantazja mnie poniosła. Powiem szczerze, tutaj zjazd taki... To było już trochę popchnięcie tej maszyny do granic jej możliwości, ale jeszcze nie. To jeszcze nie było to jeszcze nie była ta sfera przeebana. No ale zacznijmy od początku. Mam pod ręką elektryczny składaczek na kołach 16 od Fido i przecież nie będę go testował w jeżdżeniu po ścieżkach, bo każdy się spodziewa odpowiedzi, jaka by padła. Wygodny, zwinny, skrętny, spoko do pracy, na popołudniową przejażdżkę, a do tego niewyobrażalnie kompaktowy. Jest gotowy do jazdy. Po złożeniu generuje nam się tyle śmieci, a do samego składania potrzebne są właściwie tylko obcinaczki, żeby poobcinać sobie te wszystkie opaski zaciskowe. Poza tym rower wstępnie wygląda na przygotowany do jazdy, ale sam z własnego doświadczenia doradzam wam, żeby jednak sprawdzić sobie połączenia śrubowe, sprawdzić dokręcenie śrub, chociaż tak palcami, czy to się trzyma, no bo przecież każdy może się pomylić. Ciśnienie jest trochę małe, to sobie dopompujemy, ale są angielskie hamulce, za czym nie przepadam, więc sobie szybko to zamienimy. No i jak dla mnie? Rower jest gotowy do jazdy. Więc spakowaliśmy go do auta równie kompaktowego jak on i zabraliśmy w teren, żeby sprawdzić, co rzeczywiście potrafi na trasy mogielickie. Okej. I tak oto, tym maleństwem spokojnie da się przewieźć dwie sztuki, bo tam jest jedna, tu jest druga i nie należy to wcale do ciężkich rzeczy, bo tak jakby te rowerki są na tyle małe, że upchanie ich nawet w takim małym Peugeocie nie wiąże się z jakimiś wielkimi komplikacjami. No jedynie dla własnego komfortu wyciągnąłem sztycę. A po jej montażu rower jest gotowy do jazdy. Powiem wam, że całkiem spoko jest ta manetka, bo jeśli zaskoczy was górka, bo się zagapicie, zapatrzycie, zagatacie, to właściwie jednym pociągnięciem kciuka zmieniacie 6 biegów w dół. Stare, ale jare. Powiem wam, że na takie szutrowe jeżdżenie to tras piękniejszych niż trasy mogielickie to chyba nie znam. I ja wiem, że dla niektórych z was ten element, czyli manetka, która bez pedałowania pojedzie za mnie, wyklucza tą maszynę jako rower w ogóle. I macie absolutną rację, bo użytkowanie takiej manetki dyskwalifikuje tą maszynę jako rower. Wtedy podlega ona pod prawo o motorowerach w sytuacji, gdy używamy tego sprzętu na drogach publicznych. Ale tak jak tutaj, w lesie, na jakiejś tam drodze, nikt wam tego nie zabroni. Także tym się nie spinajcie,
jeśli chcecie używać tego sprzętu w mieście, na drogach publicznych, ulicach, ścieżkach rowerowych, to nie ma uproś, demontujemy manetkę gazu. Ale do użytku takiego jak tutaj, takiej typowej turystyki i odkrywania, gdzie ja nie mam styczności z drogami publicznymi, idealne rozwiązanie. I ta manetka, która już sobie o niej parę słów powiedzieliśmy, wydałaby się całkowicie zbędna, to w takim terenie, gdzie jak tutaj, ciężko byłoby w ogóle pchać naszego składaczka, no bo zostało nam z tej pętli do wypchania do góry kilometr z hakiem na Tarasy Mogielickie, które są naprawdę piękną miejscówką. Całą okolicę dookoła mamy poprzecinaną pięknymi szutrami, na których spokojnie tym składaczkiem sobie wyjedziemy, ale ten fragment, jeśli chcemy wypchnąć, no bez problemu damy sobie radę, dokręcając lekko manetkę, bo ona ma w sobie potencjometr i rower sam się wyciągnie, no nas nie pociągnie ze sobą, ale bez problemu sam siebie wyciągnie, a my za nim wyjdziemy, także do tego manetka sprawdza się jak najlepiej. Powiedzmy, że to taki przycisk walk na manetkę. Całkiem fajna opcja. Także po kilku kilometrach jazdy, po szutrach, całkiem przyjemnych. Poziom komfortu na szutrach? Bardzo dobry. No, elegancko, ja bym nie narzekał. Kilometr takiego lekkiego podpychania pod górkę, który zajął nam w zasadzie, nie wiem, czy 10 minut, jakbyśmy non-stop robili. No i teraz w zasadzie ostatnia prosta. Po taka... Momentami jest to bardziej wygodne niż standardowe szutry. Powiem wam szczerze, spodziewałem się, że to będzie lekkie popchnięcie tego maleństwa, jakby nie było, bo przecież mamy tu koła rozmiaru 16 cali do granic, ale to nawet nie jest blisko. Ja jestem jeszcze w sferze całkiem dobrej zabawy. Za tą sferą dobrej zabawy jest lekki dyskomfort, potem strach, a potem dopiero robi się przeebane, więc tak jakby na razie się dobrze bawimy. Offroad. Boczkiem. Jezus, jakaś dziura. Ale jest ładnie. No, ale nie przyjechaliśmy tutaj tak jakby sobie tylko oglądać, bo no nad paroma rzeczami pasowałoby się zastanowić. Po pierwsze, czy taki składaczek elektryczny ma w ogóle w tym terenie zastosowanie? Odpowiedź jest jasna i klarowna, przynajmniej dla mnie i mojej żony. Tak, ten składak jak najbardziej nadaje się do tego, żeby jeździć nim po takich dobrze uklepanych szutrach. No, luźne kamienie to może zostawmy dla osób takich jak my. Po prostu już mniej więcej je wyczuliśmy i w miarę dobrze nam się na tym jeździ, ale jeśli ktoś ogólnie jest takim niedzielnym rowerzystą, to raczej jeżdżenie takim składakiem po luźnych kamieniach to nie jest może najlepszy po prostu wybór. Skoro sprawdzają się na takich szutrach, to co w ogóle mogłoby kogoś przekonać, żeby wziąć takiego elektryka na takim małym kółeczku, w końcu na 16 i zabrać w ten teren? I ja już wyobrażam sobie te komentarze, które głoszą: nie da się na tym jechać, zero komfortu. Otóż, tłumaczę. Mamy dzisiaj ładny dzień, generalnie ładna pogoda. Każde z nas wcześniej było albo w pracy, albo miało swoje inne zajęcia i pojechanie, zapakowanie rowerów, pojechanie na całodniową wycieczkę po prostu było niemożliwe. Więc jak skończyliśmy swoją pracę, to te dwa składaczki wpakowaliśmy do małego w końcu samochodzika, czyli Peugeota 107, po prostu wybitnie małego auta. Do tego zmieściliśmy się tam jeszcze my, jakieś nasze rzeczy, plecak
Spakowanie tego zajęło raptem 5 minut? No, mniej więcej. Mniej więcej 5 minut. Potem rozpakowanie było równie szybkie i w zasadzie byliśmy gotowi do trasy, także jeśli skończyliśmy pracę trochę po południu, no to jakąś godzinkę później byliśmy już na trasach mogielickich. Owszem, my tu mamy blisko, ale jeśli skończylibyśmy pracę o 15, a zachód byłby o, nie wiem, 17, 18, jakoś te okolice, to moglibyśmy spokojnie jeszcze na godzinkę, półtorej tu przyjechać. Dojechanie w to konkretne miejsce tutaj z początku tras mogielickich w Zalesiu zajęło nam jakieś, nie wiem, to nie była godzina. No dobra, doszliśmy do konsensusu, godzinka. I tak, żebyśmy się dobrze zrozumieli, podkreślam to tylko po to, żeby była jasna sprawa. Gdyby nie te elektryczki, to ja bym tutaj nie był z żoną i nie miałbym możliwości tutaj się dostania, bo zanim bym normalny rower wpakował do auta, nie mam samochodu z hakiem, więc nie mam wygodnej platformy. Owszem, mógłbym skombinować sobie relingi, ale tagowych też jeszcze nie mam, więc to by był dla mnie dodatkowy wydatek. Zwykły elektryk byłby, no owszem, wygodniejszy, ale z kolei byłby po prostu droższy. No i też ciężej byłoby go ze sobą zabrać, a szczególnie 2 sztuki. No i zaletą tej całej sytuacji, że szybko się spakowaliśmy, szybko się załadowaliśmy i mogliśmy tu w dość relatywnie szybkim czasie po pracy dojechać, jest efekt taki, że jesteśmy na zachód słońca w bardzo ładnym miejscu. Te elektryki mają oświetlenie, więc jakoś sobie spokojnie po tych szerokich szutrach z tym oświetleniem poradzimy. Oczywiście mamy zapasową czołówkę. To jeszcze na dodatek jest to rower z wspomaganiem elektrycznym. Nawet nie chodzi o ten czas, bo na normalnym rowerze zjeżdżając byłbym nawet pewnie szybszy, ale chodzi o mniejsze zmęczenie, bo tak jakby pracując do późna, no szczególnie ja w sklepie, pracując do godziny 18, nie bardzo mam możliwość po pracy normalnie pójść na rower, pojeździć i jeszcze odpocząć i na drugi dzień jakoś normalnie funkcjonować. To tak z takim elektrykiem, jak chcę to się zmęczę, ale jak nie chcę to sobie użyję wspomagania i w miarę nim nadrobię, wystarczy, że utrzymam odpowiednią kadencję, no to na takim elektryku mogę jechać po pracy na wycieczkę, wrócić do domu, być wypoczętym, a jutro normalnie funkcjonować, bo na zwykłym rowerze no nie ma się co oszukiwać. W taką ładną pogodę musiałbym po prostu wziąć dzień wolny, albo bym nie jeździł. No jedno z dwojga, więc ja wybieram jeżdżenie. Dla mnie opcją jest taki elektryczek. I teraz tutaj na gorąco w tym terenie parę słów o samej konstrukcji roweru, czy taki składak versus składak sztywny ma sens. No to już mówię. On relatywnie sam w sobie jest dość krótki. Blisko mamy siodło do kierownicy, dlatego że z tyłu musi się zmieścić ten wahacz z damperem. Powiem tak. Dla użytkowników do wagi 80 kg ten damper będzie trochę działał jak wyrzutnia. W takim cięższym terenie trzeba się do tego przyzwyczaić i naprawdę obciążyć tył roweru, trochę cofnąć pozycję. Dla użytkowników cięższych niż 80 kg raczej to nie będzie stanowiło większego problemu, ale będzie dość duże sprężynowanie przy pedałowaniu. Będzie po prostu nam ten damper bujał. Dzieje się tak dlatego, że nie mamy tutaj żadnego, absolutnie żadnego tłumienia i ktoś by powiedział, hej, ale przecież to jest damper powietrzny, mamy wentyl, no to na pewno olejem da się tam jakoś tłumienie zmniejszyć. No i nie. Po pierwsze, nie da się dlatego, że to nie jest damper powietrzny. No ale ma wentyl, no to jest jakaś platforma, to dopompuj i nie będzie bujało. Nie, jedynie prawdą jest, że ma wentyl. A całą resztę wytłumaczę wam teraz. Jakiś wentyl tu jest. Tak jakby odczucie jest bardzo sprężynujące. Jest zaplombowane, żeby go nie rozkręcać. I już spieszę z wyjaśnieniem, w środku siedzi zwykła sprężyna, a wentyl to po prostu atrapa. No, i jak już jesteśmy z powrotem, to ten damper zostawmy w sferze jako taka po prostu ciekawostka. On po prostu uratuje nam tyłek zjeżdżając z krawężnika, który przegapiliśmy i troszkę się potem pobujamy. No ale do jakiegoś szczególnego jeżdżenia w terenie
no nie powiedziałbym, że jakoś bardzo się nadaje. Reszta konstrukcji. Zawias, tutaj niedopięty, bardzo sztywny. Tutaj na tyle kilometrów, co my przejechaliśmy, na chwilę obecną nic się nie dzieje. Jakieś takie gadżety w stylu błotniczków nie odpadają, więc jak najbardziej się to sprawdza. Wspomaganie daje radę. Te wzniesienia rzędu 25-30% są realne, ale tylko z pedałowaniem. Na samym wspomaganiu, przy takim udawanym pedałowaniu, no to nie ma szans. One raczej koło 12% da radę, nic ponadto. Hamulce? Tak totalna żyleta, że trzeba o tym pamiętać, bo przedni hamulec, do tego, tak jak powiedziałem, jest cały krótki, to jak sobie go użyjemy po zjechaniu z jakiejś nierówności, to w połączeniu z damperem to wszystko działa jak katapulta. I naprawdę jak sobie użyjemy hamulca po jakiejś nierówności, no to można się nieprzyjemnie zdziwić, witając się kroczem z kierownicą. Poza tym konstrukcyjnie nie ma rewolucji, to jest po prostu składak, który standardowo kierownica nam się składa w tę stronę, cały zawias tutaj w pół. Zresztą tak jak widzieliście przy wypakowywaniu roweru, w złożeniu jest dziecinnie prosty. Pojemność baterii 7,8 Ah, absolutnie akceptowalna. W takim elektryku, który właśnie tak jak nam służy do zwykłego dojechania, po prostu nie jest potrzebna większa, a zwiększałaby tylko wagę, więc myślę, że dobór wielkości akumulatora jest tutaj absolutnie poprawny. Z takich pierdół zamknięcie portu ładowania to jest jakaś kpina. To tak jakby po prostu w ogóle nie działa. Ale to trzeba coś, muszę sobie wymyślić coś innego z tym, bo to nie sprawdza się. Kable, takie tutaj połapane ładnie sprężynkami. Wszystko się sprawdza, takimi wiecie, plastikowe jak do włosów coś. Daje radę. Trochę jest tych kabli na zewnątrz, ale wiecie, cały ten rower jest w jakimś stopniu niestandardowy, więc te kable tutaj absolutnie niczego nie psują, jeśli chodzi o aspekt wizualny. Aha, ma śmieszną piszczałkę, to myślę, że warto pokazać. Załączamy. Wiesz co mi przypomina? Cofanie jakiejś koparki. To jest ten dźwięk. Oświetlenie jest, ale oświetlenie tutaj załączane osobnym przyciskiem jest tylko z przodu. Wszystko działa. 3 tryby wspomagania, w zasadzie dziecinnie proste. No i tutaj na wyświetlaczu wskazuje nam jedną z 4 diod informujących o poziomie naładowania akumulatora. Mi tu po wyjechaniu zostały jeszcze 3 kreski. Przytrzymując wyłączamy. Takich przemyśleń na gorąco to tyle, ale korzystając, że jesteśmy w tak pięknej lokalizacji, rzućmy jeszcze ostatni raz okiem. To jedziemy. I czasem trzeba po prostu z tym elektrykiem zejść. Bo ten składaczek nie w każdym terenie daje radę. A tutaj to jest już istna dzida. Lewa wolna. Wiecie co wam powiem? Jedna rzecz tutaj jest idealna. Mam nisko siodło, bo ze względu na to, że jestem cały czas w zjeździe, wolę trochę się cofnąć, obniżyć pozycję, to ta manetka, bo dopedałowywanie przy tak niskim siedzeniu jest po prostu wręcz ohydnie nieprzyjemne, to ta manetka robi robotę, jak mamy taki kawałeczek płaskiego. Odpuszczam manetkę, i dzida w dół. Istna przyjemność. Składaki nie mają do siebie najlepszej stabilności, ale ten naprawdę nie jest zły. Taki jest, powiedziałbym, responsywny. Bardzo łatwo go wyczuć.
Powiem wam, kurwa, robię robotę, tak jakby to tylne zawieszenie pod moją wagą około 80 kg robi robotę. Przy przejeździe przez przepuściki kładę się bardziej na tył. W zasadzie nie muszę żadnego bunny hopa uskuteczniać. Jakimś cudem ta zwykła sprężyna pod płaszczykiem dampera powietrznego rzeczywiście coś daje. Już czerwona lampka. No czerwona, że się kończy bateria, ale to dlatego, że mieliśmy teraz jakieś 3 km tak ostro pod górkę. Teraz przestanę, to już mam 2 kreski. Ciężko mi powiedzieć po prostu, jak zaczynam pedałować, to już mój na jedną kreskę spada, teraz ma 2. No to... Wskaźnik jest taki symboliczny. Czy coś baterii jest, czy baterii po prostu nie ma, ale jakby jego wskazania nie są zbytnio miarodajne. I w oddali ostatnie promienie słońca. No i tyle na dziś. Trzymajcie się, cześć. I żeby sobie zamienić stronami hamulce, bo ja jestem przyzwyczajony, że dla mnie lewy hamulec to jest przód, prawy to jest tył, tutaj jest na odwrót, to zrobimy sobie szybką podmiankę. Ściągamy te takie sprężynki, one się po prostu odwijają z kabelków. Popuszczamy sobie imbusem 5 linkę, delikatnie, tutaj nie potrzeba wiele. Wyciągamy pancerz, otwieramy sobie to i wychodzi nam i mamy uwolnioną linkę od hamulca tylnego, który przełożymy na drugą stronę. Popuszczamy imbusik 5, ciągniemy linkę, naciskamy hamulec, to nam wychodzi i możemy sobie teraz je ze sobą zamienić. Tu sobie wciskamy, naciskamy hamulec, drugi kabelek tak samo, trafiamy tu, naciskamy to, ciach, dokręcamy wszystko. No i teraz najprościej ciągniemy za linkę sobie tutaj. To jest nasz przedni. Ruszamy, żeby sprawdzić, czy gdzieś nam pancerz się nie zaczepił. I jak mamy naciągniętą linkę, łapię imbusa, podciągam tą wajchę lekko do góry i dokręcam. Mam dobrze wyregulowany hamulec, ale jeśli wam brakuje, klamka jest za miękka, to wystarczy sobie troszkę tutaj na regulacji odkręcić. Jest w porządku, zostawiamy. Tak samo robię z tyłem. Wszystko działa w porządku. Co to masz za maszynę? Halo, proszę pana, proszę na tym jechać. Ile pan ma wzrostu? 190. Jazda. Ustaw sobie kierka, ciach, siodełko tu. Sprawdź, czy to jest akceptowalne na twój wzrost. Do przyzwyczajenia. Jakieś przemyślenia po takich pierwszych 10 metrach? Niezłe. Okej. No. Czyli da się przyzwyczaić. W pierwszej chwili tragedia, ale... Zaraz. O manetce wspominałem już. I więc musimy się jej pozbyć. 2 krzyżaczki, te takie bardziej zewnętrzne. Wyciągamy sobie kable. Powinien to być z zielonym w środku, czyli ten czarny, ciemnozielony i czerwony. Ciemnozielony na środku. Jest tu jeden taki kabelek, są podobne, ale z ciemnozielonym na środku jest tylko jeden. I jest pewien problem. Denerwujące jest to, że po odpięciu manetki cały czas migają te 3 tryby high, medium i low, ale działają. Mogę sobie zmniejszyć na minimalny, mogę zmniejszyć na maksymalny, średni, to czuć. One działają, ale cały czas to mruga. Pewnie da się to jakoś wyłączyć, jeśli wiecie jak, dajcie znać w komentarzach. Niestety nie da się na nim zrobić bar spina, bo ma coś w stylu knockblocka, który dobrze, że jest, bo chroni nasz klakson i lampeczkę, no bo w przeciwnym wypadku moglibyśmy sobie go urwać, przy okazji uszkodzić kable, także pod tym względem jak najbardziej spoko. Nie mam zastrzeżeń, sprawdza się do jeżdżenia po mieście, no i do jeżdżenia do pracy.